Nasz bór, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Sudeckiego Stoi. Musicie mi trochę wybaczyć za głos, bo jestem lekko chory. Jak widzicie po stroju, po miejscu gdzie jesteśmy, no po miejscu to trudno stwierdzić, ale bardziej po stroju, jesteśmy na polowaniu zbiorowym. Postanowiłem zrobić materiał taki troszeczkę inny, żeby Wam trochę opowiedzieć na temat polowania zbiorowego, bo mamy sezon polowań zbiorowych. Pewnie się to komuś przyda. Oczywiście powiem Wam tak. Ja wiem, że większość z Was pewnie wie, jak się na polowaniu zachować, no ale myślę, że taki materiał jest potrzebny i więcej będziemy o tym mówić, o bezpieczeństwie, będziemy opowiadać na temat prawidłowego zachowania się w trakcie polowań. No to się to przełoży na, uważam, że przełoży się to przede wszystkim właśnie na bezpieczne polowania. My jesteśmy, rozpoczęcie polowania zaczynamy jakby w drugim dniu. Jesteśmy po pierwszym dniu polowania. Michał sobie krążył po stanowiskach. Ja w pierwszy dzień, moi drodzy, nie widziałem kompletnie nic. No taką kartkę wyciągnąłem, tak? Natomiast Michał był z kolegami, był z Adamem, był z kolegą Michałem. Mamy sporo nagrań. Zobaczycie, w jakich sytuacjach nie należy strzelać. Zobaczycie, w jakich sytuacjach można strzelać. Ja pod tę sytuację później podłożę głos. Jakoś to tam będę montował, żebyście mniej więcej widzieli. Trochę zwierza ponagrywaliśmy. Teraz polowania zbiorowe jakby mamy dwa rodzaje. Polowanie szwedzkie i takie wczoraj było. Michał nagrywał ze zwyżki i polowanie tradycyjne, czyli tak jak my teraz stoimy na ziemi. Przy polowaniu naziemnym bardzo ważne jest przede wszystkim to, żeby nawiązać kontakt ze swoim sąsiadem. Po drugie, jak zajmiecie miejsce wskazane przez prowadzącego, nam postawili, tutaj mamy taki piękny wąwóz, teoretycznie miejsce jest bardzo dobre. Musicie sobie ustalić miejsce, gdzie chcecie strzelać. Michał Wam zaraz pokaże kamerą. My mamy taki lej i ta zwierzyna, miot jest pędzony w ten sposób, my jesteśmy czołem. Tu, jeżeli będzie coś nam wychodzić, będzie wychodziło do góry. Możemy bezpiecznie strzelać do miotu i do jeleni, i do dzików. Do dzików strzelamy do miotu na 40 metrów, do jeleni również na 40 metrów. Natomiast na strzał do zwierzyny płowej, jeleń, sarna, daniel, jest wymagana zgoda prowadzącego. Tutaj zgodę otrzymaliśmy, bo mamy pełny kulochwyt. Polujemy z ziemi, stoimy na ziemi. Broń ładujemy po zajęciu stanowiska. Ja już zająłem stanowisko, broń załadowana. Co do broni? Ja używam na polowaniu zbiorowych 9. Wiecie, że ja ten kaliber lubię i on się sprawdza. Amunicję, jaką używam, to Wam pokazuję. Ja strzelam z normy, z Oryxa, nie z Oryxa, przepraszam, z Vulcana 15-gramowego. Wystarczający przy kalibrze 9-15 gram. Amunicja świetna. Dobrze jest ze sobą mieć krzesełko albo plecak, tym bardziej polujemy w górach i te mioty są długie. My dzisiaj mamy zaplanowane 2 mioty, może 3, ale 3 myślę, że nie zrobimy. Co dalej na temat bezpieczeństwa? Jeżeli stoimy na ziemi, do tyłu możemy strzelać na 100 metrów. My tu mamy piękną skarpę, tak żeby nam coś tutaj uciekało, wychodziło, to spokojnie sobie będziemy mogli oddać strzał. Do miotu, do przodu jakby można oddać strzał, jeżeli naganka w terenie leśnym jest w dystansie powyżej 100 metrów. No i to tak pokrótce, tak? Ze zwyżki to wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o polowanie ze zwyżek, wygląda to tak, moi drodzy, że oddajemy strzał na 80 metrów. I ja osobiście uważam, że polowania szwedzkie ze zwyżek są dużo bardziej bezpieczne. Mamy zawsze kulochwyt, strzelamy zawsze w dół. Tutaj, mimo że są góry, my też mamy takie polowania ze zwyżek i u nas to się sprawdza rewelacyjnie. Mioty są dużo większe niż tradycyjne. Ta zwyżyna się przesuwa powoli. To by tak było pokrótce. Później jak przejdziemy sobie do dalszej części odcinka, zobaczycie w materiale, jak ta zwierzyna się przesuwała, kiedy można oddać strzał, kiedy nie można. Już Wam mogę zdradzić, że jest ponagrywane sporo muflonów, jest ponagrywane, jelenie są nagrane. No więc tak, że tak powiem, powinien z tego wyjść fajny materiał. Myślę, że miot zaraz ruszy. U nas działa to tak, że my nie będziemy słyszeli, że ten miot się zaczął, ale normalnie są sygnały ustalone na początku polowania, sygnał rozpoczynający pędzenie i kończący, a w międzyczasie jest też sygnał zakaz strzału w miot. Ale to tam, gdzie mamy mioty, powiedzmy, płaskie, oddziały równe i wtedy sobie można na to pozwolić. Tu w górach nie ma czegoś takiego jak sygnał, który zakazuje strzelania do miotu, bo tutaj to jest, słuchajcie, różnie. Nie wiem, coś mi do głowy jeszcze przyjdzie, to do Was wrócę, a teraz stoimy już cichutko, się tu musimy gdzieś lekko okopać. Nie wiem, czy się nie przesuniemy troszeczkę 2 metry w prawo, bo tu mamy takie drzewo,
który nam pozwoli wtedy się lepiej schować, bo jakby tu jelenie szły, to jelenie was zobaczą, tak? I trzeba być nieruchomo, trzeba być cicho, nie zachowywać się nie wiadomo jak, po prostu w momencie, kiedy ta zwierzyna idzie, zobaczy was i jest po zawodach. Stanowisko wygląda obiecująco, nie będę nic mówił, wygląda dobrze. Ja nie jestem u siebie w kole, polujemy po sąsiedzku, no i nie wiem, wygląda mi to na całkiem przyzwoite miejsce. No dobra, nie będziemy się tu rozwodzić. Na co polujemy dzisiaj? To już wam mówię. Dzisiaj, bo nie powiedziałem tego wcześniej, polujemy na jelenie wszystkie, byki, łanie, cielęta, na wszystkie dziki, sarny, drapieżniki i polujemy na muflony. Możemy strzelić tryki i możemy strzelić owce. Ja tryka strzelał nie będę, bo ja tryki mam postrzelane, ale jakby nam były owce z jagniętami, to można oddać strzał również do muflonów. No i co? Jak coś się nam pokaże, no to Michał postara się to nagrać, a będziemy powoli kończyć. Czekam na wasze komentarze, żebyście powiedzieli pod odcinkiem, czy robić takie odcinki w ten sposób, czy chcecie, żebyśmy coś takiego nagrywali, takie bardziej z punktu widzenia praktycznego. Dobra, teraz już cichosza i patrzymy, co się dzieje. To koza chyba jest. Lis. No i mi się przypomniało, jeżeli polujecie z ziemi, to luneta, krotność maksymalna 3. Możecie mieć ustawioną na 1, na 1,5, na 2, nie ma znaczenia, ale maksymalnie 3. Przy polowaniu szwedzkim ze zwyżek krotność lunety nie obowiązuje. Także tutaj w tym momencie ja mam ustawioną na 3, żeby mieć szerokie pole widzenia. Ułatwia to naprawdę łapanie celu. Moim zdaniem przepis trochę taki głupi.
Nie w sensie, że głupi pod względem bezpieczeństwa, ale różne lunety na różnych krotnościach mają różne pole widzenia. I niektóre lunety na nastawie 4 na przykład będą miały większe pole widzenia, bo o to chodzi, żeby widzieć wszystko poza, nie tylko ten cel, do którego strzelacie, tą zwierzynę, tylko widzieć, co się dzieje obok. Będą miały większe pole widzenia niż inne lunety na krotności na przykład 2,5. Ale to zależy od producenta. Trzeba było to unormalizować, więc jest powiedziane w przepisach, że używamy krotności maksymalnie 3. Moi drodzy, korzystając z okazji, że na razie się nic nie dzieje, żaden strzał nie padł, będę tak po cichu, uważnie będę słuchał, czy coś nie idzie. Ponieważ na lesie tutaj na takim bukowym, jesteśmy na lesie typowo bukowym, trochę jest domieszką świerka, jest dużo liści i zwierzynę słychać, jak się przemieszcza. Ja prowadzę u siebie dużo polowań, teraz już zdecydowanie mniej, bo się troszeczkę z tego wycofałem, ale wiem, że odwieczny problem jest zawsze z kartką. Słuchajcie, być może większość z Was myśliwych wie, o co chodzi z tymi kartkami, ale są młodzi, którzy zaczynają polować, bo mimo, że pójdą na pierwszą swoją zbiorówkę, no i dobrze by było, żeby prowadzący się nie denerwował i nie pytał, gdzie jest w końcu ten numer 5, tak? O co chodzi z kartką? A tu mamy fajnie to opisane. Tutaj mamy kartkę, ten duży numer w lewym górnym rogu, to jest numer kartki. My wylosowaliśmy kartkę 17. Później sobie przejdziemy dalej, bo z tego względu, że opowiadam Wam, jak inni w innych krajach podchodzą do tego, bo miałem okazję polować. Jak pokazywałem obcokrajowcom, którzy przyjeżdżali do nas kartki, albo opowiadałem gdzieś tam za granicą, no to oni byli w szoku, mówią, że to bardzo uczciwe jest i ja też to oczywiście popieram. To tak, lewy górny róg mamy numer kartki, kartka 17. Tutaj mamy narysowaną postać myśliwego i tutaj w tym pierwszym rzędzie mamy ilość myśliwych. Jeżeli na zbiórce prowadzący powie, że polujemy dzisiaj na 23 myśliwych, to w pierwszym pędzeniu, jak tutaj jest napisane pędzenia, w pierwszym pędzeniu na 23 myśliwych macie numer stanowiska 10. Także wiecie, że macie numer 10. W drugim pędzeniu znowu polujemy na 23, macie stanowisko 21. W trzecim pędzeniu macie stanowisko 17 i tak dalej. My dzisiaj polujemy na 34, bo to jest dosyć duże polowanie. Teraz mamy stanowisko 11, zaraz Michał Wam pokaże, na drzewie jest 11. A w drugim pędzeniu będziemy mieli stanowisko ostatnie numer 34. No tak wylosowaliśmy. Także tak to wygląda. Moi drodzy, w innych krajach to ludzie byli w szoku. Mówią, że to jest naprawdę uczciwe, nie ma żadnego ustawiania. Ja wiem, że można tymi numerami kręcić, tak? Jak jest prowadzący, to jeżeli się ustawia tą linię zgodnie z zasadami, jakie są w regulaminie polowań, jakie są w obyczajach, tak? No to zawsze ustawiamy linię myśliwych, patrząc od strony naganki, przeciwnie numerami do ruchu wskazówek zegara. Więc jeżeli my stoimy tutaj i miot jest pędzony w tą stronę, naganka rusza z tej strony, to po lewej stronie miotu są numery wysokie, po prawej stronie miotu są numery niskie, tak? Więc odwrotnie do wskazówek zegara. Patrząc na
ciuchy jeszcze, bo mi się też o tym przypomniało. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak robiliśmy materiał w Szwecji. Ja używam ciuchów pomarańczowych. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Michał też ma kamizelkę całą na sobie pomarańczową i też Was zachęcam nie do czapeczki, nie do opaski na rękawie, tylko tego pomarańczu, żeby było jak najwięcej, żebyście byli widoczni, tak? Jeszcze jedna sprawa odnośnie polowania zbiorowego, bo to jest bardzo ważne. Ja prowadziłem wiele lat te polowania i jeżeli macie zamiast naganki, macie podkładacze albo macie w miocie psy, moi drodzy, jeszcze raz powtórzę, doszczeliwanie postrzałków albo ranna zwierzyna, jeżeli są na niej psy, to nie jest robota myśliwych. Od tego są podkładacze, wtedy najwięcej ginie psów. Od tego są podkładacze, że oni mają, jeżeli psy trzymają rannego jelenia, rannego dzika, ta robota należy do podkładaczy. Oni dojdą i dostrzelą. My na siłę z linii, jeżeli wiadomo, będzie taki, zobaczycie w materiale dalej, jest tam pokazane, jeden z kolegów dostrzeliwuje cielaka, który był strzelony na stanowisku obok. No to wiadomo, że trzeba cierpienie skrócić, dostrzelić jak najszybciej. Natomiast jeżeli by na tym cielaku siedziały psy, byłaby akcja dynamiczna, to pod żadnym pozorem, nawet jak ten pies będzie od tego cielaka 2-3 metry, nie róbcie tego, nie dostrzeliwujcie, psy go będą trzymać, podkładasz dojdzie, temat zakończy. Więc to jest też bardzo, bardzo ważne. Na razie się nic nie dzieje, psów nie słychać, naganki nie słychać. I tak jak mówię, miod jest naprawdę duży i my stoimy na górze. Jesteśmy czołem w tym miocie. Pierwszy strzał. Poniżej nas. Coś się cofnęło. Ktoś strzelał. Dobra, kończymy. I jesteśmy czujni. Patrzymy, co się dzieje. I stanowisko numer 11. Czekaj, wiesz tak? 29. Ale na górze. A, dobra. Nasz Bór, witamy w Sudeckiej Ostoi. Polowanie w Sudetach to są niesamowite emocje. Tak wielkie, że pomyliłem stanowiska już w pierwszym miocie. Ale czekamy tutaj na jelenie. Będą byki. Podobno największe, jakie tylko można spotkać. A jak o byku mowa, to ja już widzę piękny, idealnie dojrzały comber z tego jelenia, którym można posmarować kromkę chleba. Ale ja dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zrobić z tego wspaniałe flambirowane steki. Ale to za chwilę. Moi drodzy, miot się powoli kończy. Były 4 strzały. Wiem, że na pewno leży koza jedna. Więc za dużo zwierzę nie było. Chociaż miejsce było obiecujące. I tak sobie siedziałem tutaj i rozkminiałem, że można byłoby zrobić taki materiał stricte zbiorówkowy na 4-5 operatorów. Pokazać różne sytuacje i fajnie to omówić, żeby osoby, które są na kursie, są na stażu, miały możliwość zobaczenia tego nie w formie opowiadania w trakcie kursu, tylko żeby miały możliwość zobaczenia tego tak naprawdę na materiale filmowym. Pokazać, w którym momencie można strzelać, pokazać taki pełnoinstruktażowy film odnośnie polowania zbiorowego. Myślę, że jest to do ogarnięcia, tak? Tylko że to też nie jest moja robota, tylko to chyba powinien związek zrobić. Natomiast żeby to zrobić, no już trzeba się zliczyć z tym, żeby to miało
jak najwięcej ujęć było, jak najwięcej sytuacji takich, które później można sobie na spokojnie, montując materiał, podłożyć dźwięk i omówić, ewentualnie zatrzymywać, mówić, że w tym momencie strzał był oddany bezpiecznie, tu jak było w tym miejscu, gdzie zwierzyna przechodziła, tu nie można oddać strzału tak wizualnie, żeby pokazać strzał po linii, strzał zamiot, strzał do miotu, pracę podkładaczy, nawet sytuacje, kiedy jest zwierzyna ranna, gdzie te psy trzymają, żeby dostrzelić. I tak sobie myślę, że jest to do zrobienia, tylko to trzeba mieć moim zdaniem minimum 5 operatorów, żeby tych sytuacji nagrać jak najwięcej. No i może by nasz związek tutaj rękawice podjął i żebyśmy taki materiał, myślę, że on byłby potrzebny, także moglibyśmy taki materiał zrobić. Związek ma w tej chwili swój kanał, ma ekipy, jest gdzie to zrobić, mamy środek sezonu, więc myślę, że temat do ogarnięcia, tak? Pokazać wszystko od pokotu, jak ten pokot należy układać, no wszystko, tak? Żeby to pokazać tak od A do Z, no ale skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Tak mi do głowy tylko przyszło. Dajcie znać w komentarzu, sam jestem ciekawy, co wy myślicie o tym, ponieważ ja też brałem udział w kursie, oczywiście znam wielu młodych myśliwych, którzy chodzą na kurs. Jest to wszystko, tak wiadomości są podawane na sucho. Natomiast tutaj, mając możliwości zrobienia czegoś takiego, mamy XXI wiek, internet idzie do przodu, świat idzie do przodu, więc myślę, że to nie jest problem taki materiał nagrać, tak? I zrobić go jako film instruktażowy. Temat do ogarnięcia, na pewno nie jest to, ze względu na pracę tyle osób, nie będzie to jakiś materiał taki mega tani, tak? W realizacji, w produkcji, ale nie ma rzeczy niemożliwych, więc wydaje mi się, że jest to temat taki na czasie w tej chwili. Pewnie zaraz podwoda przyjedzie po nas, bo już się powoli ten miot kończy. Naganka już ponoć wyszła. No, my czekamy. Także czekam na wasze komentarze. Może w drugim miocie będzie lepiej, zobaczymy. Coś tam drugie jest. Nie, dziękuję. Wracając do naszego steka z pięknego combra jeleniego, wystarczy masło, rozmaryn, czosnek i odrobina oliwy, szczypta soli i odrobina grubego pieprzu. Wykończycie to wszystko czosnkiem niedźwiedzim i nalewką głogową. Ta będzie najlepsza. Jeśli wasza tusza dobrze już dojrzała, wtedy wytnijcie z niej comber i namarynujcie rozgniecionym czosnkiem z rozmarynem i oliwą. Zostawcie ją tak w lodówce na 6 godzin. Niech mięso dobrze nabierze aromatów tego rozmarynu i czosnku. Następnie na patelni rozpuśćcie masło i w tym maśle dookoła obsmażcie swój comber do złoto-brązowego koloru. Zdejmijcie go z patelni, smażcie go około 4 minut, pokrójcie w plastry, do patelni wlejcie odrobinę nalewki głogowej, podpalcie i włóżcie pokrojone plastry combra jeszcze na około 60 sekund po to, aby ta nalewka pięknie obkleiła nasze mięso. Zdejmijcie z patelni, pozwólcie mu odpocząć około minuty, 2 i cieszcie się smakiem, jaki święty Hubert tworzy pośród kniei. A ja mam nadzieję, że zaraz upoluję
No i co, poderzyło w pierwszym miocie. Bykiem. Co się dzieje w tym miocie, nie? No, tu jest wojna straszna, z dzikami tylko nie chcą się ruszyć. Uporne są strasznie. Widać, że psy grają, padł jeden strzał, jakiś dzik musiał odbić, a na dole jest Armagedon. Podkładacze walczą i psy z dzikami. A tobie co podarzyło? W pierwszym miocie bykiem. Zobaczycie na pokocie. Taki dosyć fajny byk. Były jelenie. Domykałem miot, już ruszyły. Najpierw była chmara samych byków. Zdało mi się strzelić jednego, później chmara łania, ale były za daleko, już nie strzelałem. Na razie jeden strzał oddany, skuteczny. Byk zwalił się w ogóle. Ale się dzieje. Masakra. Ale strzałów mało dziś. No. Dwa strzały W na... miocie siedzą. Siedzą w miocie, nie chcą wyjść. Na górę, na szczyt i zamykamy linię, schodzimy w dół. Woda w chłodnicy zagotowana. Czekamy, naganka ruszyła. Poszły na czoło dziki. Także było słychać, jak łamały się dołem. Poszły tam.
Polowanie uważam za zakończone. Dziękuję, że udało się pozyskać 3 dziki, 2 łanie i byka. Dziękuję, że polowanie udało się bezpiecznie. Przepraszam za niedociągnięcia, to było moje pierwsze polowanie, które prowadzę w życiu. Nic się nie stało, brawo! Tak. Oddajmy, nie mamy sygnalisty, ale oddajmy szacunek zastrzelonej zwierzyny. Królem dzisiejszego polowania zostaje Kamil Kolejewski. Pozyskał byka. Gratulacje. Dasz bór. Dashboard. Zobaczyć czy dobry, no. Dobry. To co, kończymy. Kończymy. No to kończymy. Dashboard. Dziękuję bardzo. Dashboard. Dashboard.